Witam w kuchni Janusza po latach. Spotykamy się ponownie. Nie będę przynudzał to, co robiłem przez ostatnie 5 lat. Napiszę w społeczności. A dzisiaj zrobimy klasyczne wino ryżowe, ponieważ od ponad pół roku zainteresowałem się domową produkcją wina i zacząłem od rzeczy najprostszej, czyli od ryżu. Słuchajcie, nie przedłużając, co potrzebujemy, żeby zrobić sprawdzone, bo już robiłem to, więc nie wymyślam tego ad hoc. Wino, które bardzo smakowało wszystkim na pewnej letniej imprezie i sprawdza się, każdy je potrafi zrobić, bo jest proste. Jest zima, minus 15 na Podlasiu, a my spokojnie możemy je zrobić. W planach mam oczywiście zrobienie też w przyszłości win z winogron, z jabłek, cydrów i tak dalej, ale póki śnieg za oknem, zrobimy proste, ale mocne i smaczne wino ryżowe. Co potrzebujemy? 2 kg ryżu. Ja mam taki lidlowski, on się sprawdza. 5 kg cukru, 300 g rodzynek, 16 litrów wody, na przykład przygotowane. Ja dzisiaj mam taką źródlaną kupioną. No i oczywiście drożdże. Ja używam, już innych nie będę używał, drożdży suszonych, które kupuję w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie na Rakowieckiej. I innych już nie kupię. One kosztują 20 zł, od 10 do 50 litrów. Do tego dodają pożywkę do drożdży i są mega sprawdzone. Mają tam parę rodzajów drożdży szlachetnych. To jest rasa Tokaj, idealna do ryżowego białego wina. Innych nie używam, ale macie tam i Bordeaux, i do cydrów, i szabli, i nie pamiętam co, ale mają tam z 10-15 rodzajów różnych drożdży. Ja mam blisko, bo to jest przy stacji Metropole Mokotowskie. Zachodzę jak do prawdziwego instytutu, bo to jest instytut. Sympatyczne panie w białych kombinezonach. Kupuję taką buteleczkę drożdży. Dodają do tego pożywkę i efekt gwarantowany. Nie wiem jak jest z drożdżami innymi przemysłowymi. Bierzcie jakie chcecie, aby były do domowej produkcji wina. I słuchajcie, i ja jeszcze dodaję do odrobinę po prostu kurkumy, ale tylko odrobinę. Ona mi ładnie zabarwia też sam produkt, żeby nie był taki wyblakły. Nadaje lekki żółci po prostu, ale to jak chcecie. O cukrze pewnie wspomniałem, 5 kg, ale to też na 16 litrów to jest taka moc, która mi da wino o zawartości alkoholu, że dobrze drożdże wypracują jakieś 16-18%. Wszystko będzie też oczywiście w opisie i do obliczania ilości cukru jest taki wzór 17 razy ilość litrów wody i ilość procent alkoholu, jaką chcemy otrzymać, i nam wówczas wychodzi, ile musimy dodać cukru, tak plus minus. Oczywiście można jeszcze stosować cukromierz, ja go tutaj nie mam, ale co mi się najbardziej podoba w tej produkcji, eksperymenty, smakowanie i po prostu sam jakby oceniasz sytuację. Ale oczywiście taki cukromierz jak najbardziej jest wskazany, ale to już później. Słuchajcie, zacząć należy, to są bardzo drobne i istotne elementy przy produkcji wina. Po pierwsze, czystość. Wszystkie pojemniki, wszystkie wiadra, miski i tak dalej, one muszą być mega krystalicznie czyste. I potrzebujemy takiego wiadra do fermentacji. To jest bodajże 25-litrowe wiadro. Ja je
oczyściłem, przemyłem wodą z zawartością pisiorczanu. Używam tego pisiorczanu, on się sprawdza do mycia wszelkich naczyń. To bardzo ważna, istotna rzecz. Kosztuje tam parę złotych za małą paczkę, ale mamy pewność, że nic z naszym fermentowanym winem się nie zadzieje. Takie wiadro ma dziurę, do której później się wkłada tą rurkę fermentacyjną i zalewa wodą, ale do tego dojdziemy po kolei. Zaczynamy od kolejnej rzeczy, czyli musimy ten ryż wypłukać. Jeżeli nie wypłuczemy ryżu, nie będziemy mieć dobrego efektu. Płuczemy na początku ryż. Kolejna rzecz to rodzynki. Powiedziałem 300 gram. Ja mam takie rodzynki 251 paczka kupione w Aldi. Polecam, bo nie zawierają siarki. I słuchajcie, 300 gram, ale ja dam dwie paczki, czyli 500 gram. Wydaje mi się, że rodzynki nie zaszkodzą, ale jak mówię, klasyczny przepis mówi 300. Nieistotne moim zdaniem. Damy trochę więcej, nie zaszkodzi dla tego wina, ale jedna ważna rzecz. Jedni mówią, że trzeba moczyć te rodzynki, sparzyć, nie parzyć. Ja doszedłem do pewnego kompromisu i robię tak, że je tylko krótko sparzam i wrzucam już do wiadra fermentacyjnego. Czyli krótkie sparzenie ze względów, no, może ma jakieś konserwanty i tak dalej, i tak dalej. A na fermentację nam nie. Krótkie dlatego, żeby nie moczyć ich długo, żeby nie pozbawić ich walorów smakowych, aromatyzacyjnych i tak dalej. Więc krótko sparzamy rodzynki. To oczywiście kurkuma. A teraz musimy zająć się przygotowaniem syropu cukrowego, czyli musimy zmieszać cukier z tymi 16 litrami wody. Ja być może nawet trochę więcej dam wody, bo nie chcę takiego mocarza otrzymać. Więc ja dam 20 litrów wody. Zresztą zobaczymy, ale mam 5 kg cukru. W garnku podgrzewam trochę wodę. Wtedy cukier mi się szybciej rozpuści i w tych oto wiadrach wymieszam wodę z cukrem. I nie przesadzajcie też z temperaturą, nie wlewajcie w rządku bardzo gorącej wody z syropem cukrowym, aby nasze później drożdże, które dorzucimy do wiadra, nie zmarły. Więc uważajmy też z temperaturą, ale podgrzewam, ponieważ drugą ważną rzeczą jest to, że drożdże też i lubią ciepło. W tej kuchni jest dosyć chłodno. Woda przyniesiona ze sklepu, bo nie przygotowywałem, żeby było szybciej, po prostu poszedłem do sklepu i kupiłem. Jest, no chłodna jest, tutaj jest zimno w tej kuchni, więc trochę tej wody nagrzeję, żeby szybciej mi się ten cukier roztopił, ale też żeby później nasz nastaw nie był lodowaty, bo drożdże doznają szoku, a nie chciałbym tego. Chciałbym, żeby ta fermentacja ruszyła jak najszybciej, ale po kolei. Teraz po prostu mieszamy wodę z cukrem, czyli przygotowujemy syrop cukrowy. Jak widzicie, cała zawartość już jest w wiadrze fermentacyjnym. Do końca nie lałem. Zostawiłem trochę miejsca na ten ferment. Nawet może odrobinę za dużo tej wody, ale chciałem jak najwięcej, bo chciałem 20,
a weszło mi 17-18 plus ryż jeszcze i przecież 5 kg cukru jakby, nie? Więc trochę tej zawartości tutaj jest. I słuchajcie, mieszamy. Używajcie do tego raczej metalowych rzeczy, bo na drewnie ponoć zostają elementy, które mogą niezbyt dobrze wpłynąć na nasze przyszłe wino. Dobrze. Ok. I teraz tak. Bardzo ważne rzeczy. Wszystko jest chyba dobrze, tak. Słuchajcie, wrzucamy nasze drożdże rasa Tokaj węgierska. Ok. I do tego w Instytucie Biotechnologii otrzymujemy dodatkowo do drożdży pożywka do drożdży winiarskich 4 gramy. Jeszcze raz Wam przypomnę, gdzie takie drożdże można nabyć. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego imienia profesora Wacława Dąbrowskiego. Warszawa, Racławicka, stacja Metropole Mokotowskie. Wsypujemy naszą pożywkę. Oczywiście mieszamy. I teraz słuchajcie, najważniejsze rzeczy. To są niuanse, ale najważniejsze. Ja to już przerobiłem. Dużo czytałem w internecie i tak dalej, ale najważniejsza rzecz, jak sam tego nie przejdziesz, to nie będziesz wiedział, bo w internecie dużo różnych rzeczy, różni ludzie piszą. I dlatego jak czytasz coś, to nie bierz tego od razu na poważnie, najpierw to sprawdź. Ja to, co tutaj przynajmniej mówię, to mówię z własnego doświadczenia, bo już robiłem parę razy tego klasika, zawsze wychodził miodzio, prawda? Więc słuchajcie, jaka jest dalsza procedura według mnie? Wierzcie, nie wierzcie, róbcie. A, jak sami zrobicie, to będziecie mieć własne doświadczenia, bo tak to właśnie działa. Jaka jest dalsza procedura? Po dodaniu drożdży, po dodaniu pożywki, ja to zamykam, jak mówię, tu jest otwór, wiadro z otworem, ja to zamykam. Ok. To jest super zamknięte. I zwykle w internecie ludzie, którzy proponują robienie takiego wina, mówią, że nalewamy wody i wkładamy rurkę fermentacyjną. Ja robię trochę inaczej. Przez pierwsze 2-3 dni nie zamykam tego rurką fermentacyjną. Jest dziura i tu wkładam watę. Już Wam nie będę pokazywał, bo muszę iść do mamy po jakąś tam paczkę waty. I tutaj wkładam watę i co robił przez 2-3 dni. Tu siedzi wata, żeby jednak trochę te powietrze się jednak dostawało przez pierwsze 2-3 dni. I co robię przez te 2-3 dni? 2-3 razy dziennie otwieram wiadro, biorę chochlę i mieszam przez 2-3 dni, żeby zachęcić drożdże do
pracę. Po 2-3 dniach nalewam wody do rurki, zakładam rurkę i czekamy. Już nic nie mieszamy, po prostu czekamy. A ile? 6 tygodni. Miesiąc i 2 tygodnie, czyli 6 tygodni będzie się dokonywała pierwsza fermentacja, a po 6 tygodniach bierzemy rurkę do spuszczania wina, kładamy ją ponad ten osad i spuszczamy te wino z nadosadu i w innym naczyniu, może to już być na przykład balon szklany, dalej zakładamy rurkę fermentacyjną i niech stoi. My w zeszłym roku, kiedy ja zrobiłem w czerwcu, 1,5 miesiąca, czyli 6 tygodni było pierwszej fermentacji, to było gorące lato, mocno szybko przefermentowało, po 1,5 miesiąca ja to zlałem, stabilizowało się, klarowało się tylko 2 tygodnie i potem to już na prekupale 2025 chlaliśmy i wszyscy cenili te wino. 90% osób nie wiedziało, nie poznało, że to było wino ryżowe. Część mówiła, że nawet to jest winogron. Więc tak było dobre, tak kopało i było bardzo mocne. Bo cukier dobrze pożywił się bakteriami, drożdżami, dobrze je po prostu skonsumował. I ten mój pierwszy trunek miał jakieś na pewno 16-18% alkoholu. Teraz robię trochę więcej wody dodam, ale tak naprawdę wcale nie tak wiele, więc on ma szansę na te 15-16. Zobaczymy. W każdym bądź razie, jak mówię, główną część mamy zrobioną. Te wino za 1,5 miesiąca powinno przejść pierwszą, najmocniejszą fermentację. I tak gwałtowna fermentacja, kiedy się zacznie po tam 2-3 dniach, przez tam tydzień, 2 tygodnie jest bardzo burzliwa, czyli to bum, 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 bum powinno cały czas się odbywać. Obserwujecie, to jest fascynujące. Ja pamiętam, że pierwszy mój nastaw, siedziałem i oglądałem jak kino, jak TikToka, po prostu siedziałem, patrzyłem, bo to jest coś fascynującego, że to stwarzasz sam, co później też daje kopa i można się przy tym dobrze zabawić. Słuchajcie, kończę. Nie będę dogrywał kolejnego filmiku. Zrobię później Wam shorta, żebyście zobaczyli, jak to bulgocze. A potem za te 1,5 miesiąca zobaczymy. Może się jeszcze spotkamy. Żegnam się z Wami. Było miło po latach Was znowu zobaczyć. Czekam na Wasze opinie, czy wracać, czy nie wracać. No jak ja mówię, jak powiedziałem na początku, chciałbym wrócić z cyklem przepisów na parę rodzajów trunków. Dzisiaj pierwsza próba, zrobienie wina ryżowego klasika, jak go nazywam. Pozdrawiam serdecznie. Kto może, niech da suba, łapkę i tak dalej. No, po latach dziwnie, ale zobaczymy. Na razie, cześć.